Witam Was, kochani widzowie, w tym nietypowym ujęciu vlogu. Dzisiaj jest w końcu dzień, w którym trochę więcej poopowiadam, niż będę pokazywał to, co robię. Jest ze mną moja deska, SUP, jest mój prowiant, no i jest kanał żerański do przepłynięcia. Nie rzecz biorąc, no to chciałbym dzisiaj ten kanał przepłynąć. Właśnie teraz sobie zrobiłem drugą stację. Pierwszą miałem na pompowanie, a drugą na dopompowywanie. No bo się okazało, że ta deska ma jednak za mało tego powietrza. Wiem to, jak sobie płynąłem. No a teraz płynę tutaj. Widzę, że wiatr wieje w ogóle w przeciwną stronę do kierunku. Trochę mi się to nie podoba, ale i tak dobrze płynąłem. No i pokażę Wam. I trochę już więcej na wodzie poopowiadam. No dobra. Jestem. Już wypłynąłem. No i co? Ogólnie skąd się wziął pomysł? No pomysł wziął się stąd, że ogólnie to ja uwielbiam pływać, uwielbiam supa, uwielbiam nurkować. Bardzo lubię robić długie traski. Jak dobrze pamiętacie, to też mówiłem o tym, że mam przecież w planach wypuścić nawet kolekcję na supa. No i mój plan się nie zmienił. Mam tą kolekcję w głowie. Wiem, jakich materiałów użyję. Wiem mniej więcej, jakie kroje zrobię. Wszystko jest do ustalenia po prostu i do zrobienia. No a co? Ogólnie to czeka mnie 17,5 km samego przepłynięcia żerania, kanałku, którym właśnie płynę. Ale plan jest taki, znaczy plan miał być taki, nie wiem jak już to będzie z godziną, raczej to się pewnie nie uda, żeby zrobić kilometrów 40. Dlaczego? Bo zaczynając z żerania, skończyłbym na zegrze południowym i wtedy tam by było około 38 km, no prawie 40. A czemu 40? Bo będę chciał pokonać 40 już niebawem, jak trochę już się przygotuję pod to, trochę się też rozgrzeję to jest z tymi wyprawami. I będę chciał pokonać trasę z Wyszkowa do Popowa Kościelnego. Pokażę Wam teraz tutaj pewnie tą trasę. Ta trasa wynosi 40 km i płynie z prądem. I już ją płynąłem, tylko miałem pewien kłopot i musiałem się ewakuować. Więc no, to też trzeba dobrze przemyśleć, jak to czasowo i planowo dobrze skonsultować i można wtedy działać. No a co, ja już nie przedłużając, trochę sobie tutaj popływam, coś Wam dogram, jak mnie myślowo coś zajmie. No i tyle. No więc jest już piątek. Ogólnie rzecz biorąc, to spaliłem się trochę na tym supie. Mam całe plecy spalone. No ale cóż, warto było spróbować. Później pojechałem sobie na działeczkę, a co robię dzisiaj? Dzisiaj szyję longa dla siebie, żeby po prostu jutro mieć czym się ochronić przed słońcem, bo idę na festiwal z jedzeniem, z muzyką, z tam jakimiś atrakcjami i ogólnie rzecz biorąc przecież będzie duże słońce, jest upał u nas teraz. Szyję z jerseyu 150. No i co? Będę mieć czym się ochraniać przed słońcem, a dodatkowo jeszcze będę chciał uszyć kominiarkę. No i co? Kominiarka powstanie w dwóch wersjach. Będzie kominiarka z jerseyu i będzie kominiarka z muślinu bawełnianego. To jest nowy materiał, kupiłem go. Jest w takiej samej cenie co ten materiał, z którego szyję obecnie. No i ogólnie rzecz biorąc, to zobaczymy jak to wyjdzie, bo ski maska jeszcze nie robiłem własnego, a teraz wziąłem to z pewnego źródła i zobaczymy jak to wyjdzie. No, jestem ciekaw, mam nadzieję, że dobrze, bo potrzebuję na jutro dobrego outfitu na ten festiwal. Teraz się dowiedziałem, że jednak nie idę na event, ale i tak mi się long bardzo przyda, no bo będę jechać na działkę ponownie, wobec czego kontynuuję tę robotę.
No i witam Was w sobotę. Ogólnie no to właśnie uszyłem tego longa, nie zdążyłem już uszyć kominiarki, ale tak się prezentuje. Ja nie lubię szyć tego jerseyu, bo to nie jest jersey, który chcę wykorzystywać docelowo, będzie inny, od innego dostawcy, ale zaprezentuję się w nim, o, proszę, no i co? I będzie mi ochraniać, no. Napisał ziomeczek, że chciałby poprosić o rozmiar L, biały long sleeve. Wobec czego biorę już gotowy, bo przecież mam uszyte te long sleeve'y, które mają być wykorzystane na kolekcję MVP malarza i zleciłem to mojej koleżance. Remember your beginning, Rasta you. Remember it. Remember when they treated us like brutes. Remember it. Remember it. Kill many for being not heroes. Brutalize and tramp for the truth. Remember it. Remember it. Come and say member. Easy to remember, but hard to forget. Oh, them ching Rastafari with them gonna be in it. Witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj jest poniedziałek. Jak pamiętacie, ja na supa popłynąłem w czwartek. No i co? Ogólnie to zapomniałem, że jest czwartek. Trochę tam się zagubiłem, bo myślałem, że jest środa. Wobec czego musiałem zakończyć ten mój rejsik. Zszedłem z łódki i pojechałem do ziomków i potem skończyłem na działce. Nagrałem Wam te odcinki. No i co? Dzisiaj jest poniedziałek. Trochę odpocząłem. Potrzebowałem tego, bo trochę miałem roboty. No i ogólnie rzecz biorąc, to plan jest taki, żeby wrócić teraz na żerań i żeby dokończyć ten odcinek. Pomimo tego, że dzisiaj jest 37, jest trochę patelnia, to i tak nie chce mi się poddawać. Ja chcę skończyć ten żerań, żeby mieć go z głowy i żebym wiedział, że go pokonałem. Może nie za pierwszym razem, nie za jednym zamachem, ale po prostu go przepłynąłem i to będzie dla mnie spoko. Ale przedtem trzeba będzie wysłać 2 paczki. Trzeba będzie trochę ogarnąć, muszę coś zjeść, muszę się umyć i wtedy dopiero coś nagram, więc powrót na żerań. W miarę się ogarnąłem, paczkę wysłałem i teraz lecę na żerań. W sensie na kanałek. Pokażę Wam, jaką kominiarkę sobie zrobiłem. No dobrze, no więc tak jak widzicie, tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. Jestem właśnie na wodzie. Jestem teraz na się skitrałem. Zjeść banana, potrzebuję doładować trochę węgli. To jest moja kominiarka, jest za mała, ale jest ok. Chroni bardzo dobrze. Jest bardzo przewiewna, ciągle wieje wiatr, więc ciągle wieje w ten materiał i wszystko jest ok. Trochę dłuższe tutaj zrobię i wykończę. Ogólnie jest spoko, bardzo fajnie się pływa, nie jest za gorąco. Godzina jest dopiero 13, więc no za 2 godziny dopiero będzie taki totalny upał. No ale co? Ja się nie poddaję, tak jak powiedziałem, muszę to zrobić. Szkoda, że nie zrobię tego za jednym zamachem, ale na pewno dopłynę do Nieporętu, może do Zegrza, zobaczymy. Teraz sobie zjem banana. Remember it. You know, God's gone for heading Rastafari. Ogólnie, no to powiem tak, że jest ciężko. Strasznie wieje wiatr w moją stronę, plus dodatkowo prąd płynie w drugą stronę, nie w tą, w którą ja bym chciał. Zatrzymałem się teraz, żeby sobie jeszcze uzupełnić energię. Jestem na takim piku. Tutaj sobie zasumowałem. To jest jakiś taki stary pomost. A tutaj jest... I tam sobie zjadłem. Dbać o swoją energię, żeby ta energia ciągle była. No i też, żeby się nawadniać. No dobra, no więc zostało mi, uwaga, 7 km. Wobec czego robię to. Yalla.
Zbliżam się już do Nieporętu. Już powoli widać most. Tam z daleka. To jest most kolejowy. Ogólnie to zostało mi właśnie, nie wiem, no malutko. Myślę, że z 2 km. Nakurwiam. Trochę mnie już bolą plecy i ręce. No i co? Wezmę sobie jakiegoś McWrapa, bo to jest jedyna rzecz, którą sobie mogę wziąć z Maca, bo jest ok. Picie sobie kupię jakieś z lodem, bo się mi cała muszymianka zgrzała. No i co? Będę wracać na jednym padlu, po prostu chillując sobie na żerań. Myślę, że przepłynę no trochę długo, ale no warto, bo to z prądem. We still there with it. Original Rasta. Jak mogliście zauważyć, ja już jestem. Jestem tutaj w Nieporęcie, nad zalewem. Bardzo ładnie. Tutaj jest jakiś porcik. Tutaj też jest jakiś porcik. Tutaj jest most. Ten, co prowadzi do Białobrzegów, jak ktoś kojarzy. No i co? Czeka nam tutaj moja łódka. Trochę się o nią zawsze boję, jak ją zostawiam. Zawsze próbuję jakąś ją ukryć. Teraz zrobiłem to dosyć nietypowo. Po prostu ją tak położyłem, ale nie widać z tamtej pozycji. Dlatego mnie to cieszy. No i co? Ja jestem już mega zmęczony. Więc po prostu położę się na łódce. Odpalę sobie muzyczkę. Nagram wam kadr, jak to wygląda. Bardzo przyjemny to będzie i będziemy w końcu płynąć z solidnym prądem. O, z takim. A przy okazji będę miał jednego padla, więc będę prowadzić. Mam kolkę. Wszystko mam. No i pora wracać. Ogólnie to uważam ten wyjazd, tą wędrówkę dzisiejszą, ten dzisiejszy przepływ za wpół udany, no bo wiecie, najchętniej bym walnął cały naraz, no ale to tak szczerze jest dosyć ciężkie. Got the licks and kicks and boxes. We still there with it. His Majesty Tyle, że kept us, and we not let no spoko, wróciłem już do chaty i co? Chwilę odpocząłem tylko sobie i lecę znakować kartony. Tutaj sobie je już rozłożyłem. Część czeka w opakowaniu, jeszcze nie rozpakowana. I pora je w końcu oznaczyć, ile można. Dobra, teraz akcja jest taka, żeby po prostu tutaj wszystko ogarnąć. Co to znaczy? To znaczy, że potrzebuję ogarnąć no wszystko to, co tutaj jest. Potem muszę ogarnąć wodę, która jest brudna, wlać nową. Dobra, trochę ogarnąłem teraz i z wodą. Jak zejdę z wodą, to pokażę wam dokładnie, o co chodzi z ustawieniem tego na karton. Jak już to zrobimy, to będzie z głowy wszystko tak naprawdę. Pozostanie tylko umycie i zrobienie tego. Zrobię jednak tak, że wykorzystam ten pojemnik na te sitko moje basementowe, ponieważ po prostu będzie lepiej, bo tutaj będę zabrudzał białą farbą, a tutaj będzie sama biała farba i będzie w porządku. No. Dobra. Tu mam paczkę. Muszę kartoniki małe rozpakować i potem ustawiam sito, pokażę, o co chodzi. No to powiem wam tak. Kartony, które przyjechały, są za małe. To nie są kartony, których ja używam. Najpewniej ktoś się pomylił, wobec czego zrobił duże. Ja będę musiał potem to jeszcze ogarnąć, żeby do nich napisać. Szkoda, że tak zrobili. No cóż. Ogólnie to jestem strasznie wkurwiony. Jednak nic nie zrobiłem,
A będę musiał zwrócić reklamację, będę musiał zamówić takie zawiasy specjalne. Witam widzowie, dzisiaj wtoreczek. Ogólnie to już wczoraj dałem sobie spokój, naprawdę się trochę wkurzyłem na to, ale pospałem i mam pewien plan na te kartony, więc dzisiaj to zrobię. Mam nadzieję, bo mam taką wizję, jak to zrobić. Zobaczę, jakie longi potrzebują szycia kołnierzyka. Szyję kołnierzyk. Jeżeli mi zabraknie, to będę musiał pojechać do sklepu. I zajmę się tam sprzedażami, zobaczymy. Jakiś photoshoot może zrobię. Na razie tyle. Idę po listę longów. Zobaczymy, ile ich jest i ile mam kołnierzyków. Z mojej listy wychodzi mi na to, że z kołnierzykiem mam 28 long sleeve'ów, ale parę long sleeve'ów użyłem jako basiców, żeby wysłać, bo nie chciało mi się szyć. Więc pewnie tam jest trochę mniej. Idę teraz po nie. No i na pewno będę musiał pojechać po kołnierzyk. Chyba że jakiś tutaj materiał biały jeszcze mi został, ale raczej nie, więc będę musiał pojechać po kołnierz. Okej, moja armia właśnie tutaj sobie leży. No i muszę teraz to policzyć. Nie wiem, ile tego jest, więc sprawdzę. No dobrze, więc wychodzi mi na to, że nie mam tylko L-ki z jednej serii i z drugiej. Z serii bez kołnierzyka i z serii z kołnierzykiem prosto. Więc co? Teraz zobaczę, ile jeszcze mam materiału na kołnierzyk, a potem będę musiał pojechać do sklepu na pewno. Więc tak zrobię. Look how far we are coming from. Remember it. Remember it. You don't ever, ever forget. Come not today, not today, not today, can't forget. Come Rasta day, not today. No dobrze, mam już moje kołnierzyki pocięte. Teraz sobie je przeprasuję wszystkie, żeby były troszkę większe, żeby mi się łatwiej teraz zszywało. A potem będę je wszywać, nagram kadr. No i pozostanie mi zrobienie sita. Jeszcze pojadę do sklepu, to może nagram urywek, bo tych kołnierzyków mi oczywiście nie starczy. A te kołnierzyki nie są też docelowe, tylko po prostu robię tak, żeby wykorzystać wszystko, co mam, czyli żeby nie zużywać. Więc robię kołnierzyki z tego materiału, które są po skrawkach. Jestem już po wielkiej wyprawie. Ogólnie to kupiłem jerseje, kupiłem ładne kolory i już wam pokazuję, jakie to są kolory. Dodatkowo kupiłem biały ściągacz, tak jak mówiłem. I lecę dalej. No to tak, mamy takie kolory. Ciemna oliwka. Uwaga, bardzo ładny, taki aqua. Nie wiem, czy to turkus, to też nie jest niebieski, to ma swoją nazwę. Nie wiem, czy to jest turkus. Kurczę, bo jeszcze jest taki właśnie jeden kolor. Tu się upewnię, co to jest, ale no jest taki aqua, więc jest fajny. No i co? Trawiasty. Bardzo zielony, taki trawiasty. Spoko. Myślę, że komuś na pewno się będzie... O, taki jabłkowy, zielone jabłko. No i biały i czarny, nie?
Witam serdecznie. Dzisiaj środa. No i co? Nie oznaczyłem tych kartonów. Czekam dzisiaj na nowe kartony. Kontynuuję wszywanie kołnierzyków tutaj do tych, które ciągle mam. Jak to skończę, będę się przymierzał do robienia sita i wtedy oznacza kartony plus te longi. Będzie trzeba zrobić fajny photoshoot, więc rozmyślam nad trochę lepszymi zdjęciami niż dotychczas, czyli nie na tarasie, nie w sali, tylko jakieś takie outdoorowe, żeby to jakoś wyglądało fajnie. No więc na razie to tyle. Działam. Jesteśmy z Rukiem i będziemy znakować kartony teraz. Już jest przygotowane wszystko. Mam nadzieję, że ten nowy sposób, który wymyśliłem, będzie zajebisty i zamówiłem nowe kartony po Karuk i właśnie teraz odpakujemy. A te małe, co zamówiłem, okazało się, że jednak to był mój błąd. Coś kliknąłem złego, myślałem, że kupiłem dobre, więc jakoś to wykorzystam pewnie do kominiarki. Taki pomysł, że jak to jeszcze wymontuję z tego sita, to teraz będę mógł tutaj włożyć karton, czyli zrobić coś takiego, że jak teraz sobie podłożę kartonik i będzie to znakowane, to no to tutaj jeszcze będzie w miarę w porządku, bo tu mi się zmieści. Tutaj będzie idealnie nawet. A jak nie, to tak i będzie super. A ten większy karton podłożę tam i w końcu będę mógł to oznaczyć. O, się to podskoczyło. O, i poleciało się to. Poleciało się to. Dobra. Dobra. Tak, trzeba będzie na pewno naprężenie zmniejszyć. Dobra, sprawdzamy. Trzeba wszystko sprawdzić, czy jest dokładnie. No to tak, znaleźliśmy taki patent, że podkładam tutaj idealnie zeszyt. Tu jest idealny docisk na płasko. Podkładam karton. Cyk, cyk. Da się, da się. Lecimy z tym. Dobra, to tak. Psikamy. Ja z doświadczenia po prostu jakoś tak się przyzwyczaiłem, że biała farba jest gęsta, więc psiknę po prostu raz, żeby po prostu był poślizg. I tutaj też. Tylko tak odrobinkę, tak normalnie tak nie róbcie. I lecimy z tym. Czyli odpakowuję teraz tę farbę, która jest zatypowana. Odznakowanie kartonu i lecę. Co będzie za 4? O kurde, jaka farba. Dziwne, co? Ale bez kitu. Strasznie twarda farba. Ja pierdzielę. Zobaczymy. Zobacz jaka, nie? Taka gruda. Po prostu. Dobra. Zobaczymy. Dobrze, że twardą gumę wziąłem. Bo by była lipa. Jak jest to znakować, tak? Na pewno? To będzie składane. Kurde, odwrotnie Riki w sumie powinien to zrobić. No bo to będzie zamykane, tak. I będzie otwierane z tamtej strony. Więc muszę zmienić. Dobra, test. Robimy test. Strasznie mało miejsca. Tutaj. Cokolwiek. Ja pierdzielę, tak mało miejsca. Na robotę. Ale dobrze. Uwaga, czy wyszło? Wyszło, ale jest strasznie mętne. Dobra, to pierwszy, tak? No to uwaga, widzowie. To jest pierwszy wydruk. Na razie zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Testowe. O, proszę, czy się będzie... O, klasa trochę. No. Teraz, proszę Państwa, trochę klasa. Zaczekaj, muszę pochwalić. O nie, 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 tylko nie to. Czekaj. Muszę to wszystko teraz ogarnąć. Dobrze, zacznie się wodą, to zaraz ogarnię. Ładnie, co? Napis ładny wyszedł.
Jeszcze taka teksturka ładnie, nie? Kurczę, to taka kartonowa, no fajnie, fajnie. Dajemy tutaj na ruka kadr, bo róg tutaj dobrze też znakuje, widzę. Opa. Dajemy kartonik i cyk. Ładnie. No. Na płasko i cyk. I na hama potem docisk 45 stopni z drugiej strony, żeby było bardziej intensywnie, tak? I proszę. Proszę pokazać print, jak wychodzi. Proszę pokazać ten print, jak wychodzi. Proszę, jak print wychodzi. Pięknie. Super. A teraz mamy ten większy karton. No i tutaj chodzi o to, żeby po prostu go podłożyć więcej i robimy test, czy dobrze podłożyłem. Test numer 1. Uwaga. Trochę niżej. Tak, trochę powinienem więcej do siebie, prawda? To jest za bardzo. No właśnie, dobra. Chyba tak. Teraz. Co? No, No spoko. chyba teraz jest fajnie. To było tym środkiem. Tak.